Władimir Putin sprowokowany może wywołać trzecią wojnę światową w dowolnym momencie i może podjąć decyzję o inwazji na Polskę zaledwie w ciągu kilku godzin. Ostrzegał jakiś czas temu brytyjski generał Sir Richard Sheriff, który był zastępcą naczelnego dowódcy sojuszniczych sił Europy, jednego z dwóch dowództw strategicznych NATO w Europie. Ten człowiek już wtedy w prezentowanym raporcie ostrzegał, że rosyjski przywódca jest gotowy do rozpoczęcia wojny mającej na celu przejęcie Europy Wschodniej. Putin podczas przemówienia mówił, że twierdza Rosji jest zagrożona przez Zachód i ostrzegał: nie zadzierajcie z Rosją. Mam nadzieję, że nikt nie przekroczy czerwonej linii, ale w każdym przypadku to my decydujemy, gdzie ta czerwona linia się znajduje. Jakakolwiek prowokacja zagrażająca naszemu bezpieczeństwu. I jedno panu generałowi trzeba przyznać, że w kwestii gotowości Putina do rozpoczęcia wojny zdecydowanie miał rację. Równie niepokojące dla części naszego społeczeństwa były wypowiedzi wielu polskich ekspertów i polityków, jak na przykład parę miesięcy temu premiera Morawieckiego, który stwierdził, że klęska Ukrainy może doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Oczywiście ma prawo do takiego zdania, ale obecnie pojawiają się również opinie, w których mówi się, że Polska drażni się z Rosją niczym zając z niedźwiedziem. Pomimo że inne potężniejsze od nas kraje jak Anglia, Niemcy czy nawet Stany Zjednoczone Ameryki stoją oczywiście w opozycji do strony rosyjskiej, to jednak ich polityka sprawia wrażenie nieco bardziej wyważonej i nie wygląda jak szturm z szabelką na czołgi. Gdzie zatem jest złoty środek i czy faktycznie, jak twierdzą niektórzy specjaliści, Polska sama szuka guza, co może w konsekwencji doprowadzić do trzeciej wojny światowej? I czy przypadkiem nie skończy się kolejny raz tak, że to my najbardziej dostaniemy po 4 literach lub jak kto woli po d***? Przeanalizujmy dziś zatem, czy te obawy i sugestie są aby na pewno uzasadnione, chociażby z powodu naszego, nazwijmy to po imieniu, niedziałającego i przestarzałego systemu przeciwrakietowego. Na co najlepszym dowodem jest pocisk odnaleziony pod Bydgoszczą, którego szczątki o zgrozo nie odnalazły nasze służby, tylko przypadkowa kobieta. Nim przejdziemy do dalszej części materiału, chciałem wam bardzo gorąco podziękować za suby, łapki w górę i za to, że jesteście. Wasze wsparcie jest dla mnie i dla mojego zespołu wręcz nieocenione. Dlatego jeszcze raz dziękujemy, a teraz przejdźmy do budzącego w wielu z nas niepokój dzisiejszego materiału. Rozpatrując zarzuty niektórych zachodnioeuropejskich analityków, należy z całą stanowczością mieć również świadomość, że dla świata inwazja Rosji na Ukrainę zapoczątkowała w pewnym sensie nową erę w kwestiach stosunków polityczno-gospodarczych. Przez te 3 dekady przed 24 lutego 2022 roku Europa żyła w przekonaniu, że Rosję da się obłaskawić pieniądzem, że można współpracować normalnie z Rosją. Z Rosją nie da się normalnie współpracować. Ale w przypadku naszego kraju, Polski, wzmocniło to długotrwałe obawy przed rosyjską agresją, tym bardziej, że część Polaków wciąż doskonale pamięta, jak wyglądało życie pod silnymi wpływami ZSRR, do których wcale nie pałamy taką nostalgią jak towarzysz Władimir Putin. Przede wszystkim należy uznać, że upadek Związku Radzieckiego był główną katastrofą geopolityczną kraju. Dla narodu rosyjskiego był to prawdziwy dramat. Dziesiątki milionów naszych współobywateli i rodaków znalazło się poza terytorium Rosji. Ponadto dezintegracja dotknęła samą Rosję. Podczas gdy zachodnioeuropejscy lub proputinowscy przywódcy, nieufni wobec ekonomicznych następstw trwającej wojny i obawiający się o to, że nadgorliwi wschodni Europejczycy wciągną ich w konflikt z Rosją, wygłaszają kolejne propozycje ewentualnych kompromisów, regularnie rozmawiając z Putinem, jak na przykład Orban lub zniewieściały prezydent Francji Macron, wydający kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie na swój makijaż, i z pewnością nie mający przy tym kompletnie pojęcia, jak wyglądała egzystencja ludzi z dawnego bloku wschodniego pod butem bratniej, w cudzysłowie, matuszki Rosji. Niestety faktem jest również to, że nasze elity polityczne w większości do wybitnych nie należą, dając temu wyraz w swoich często niefrasobliwych wypowiedziach. Proszę bardzo, panie marszałku, ale ja bez żadnego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie
swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami. A co gorsza, także decyzjach bądź zachowaniach. Musimy bowiem mieć świadomość, że zupełnie czymś innym jest dbałość o bezpieczeństwo państwa i nie okazywanie nadmiernego strachu, niż ciągłe budowanie kolejnych podziałów politycznych wewnątrz naszej ojczyzny. Precz z kaczorem! Precz z kaczorem! Precz z kaczorem! Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. I teraz wiemy, po co wam są sądy. Wam są sądy po to, bo chodzi wam o narzędzie politycznej zemsty. Lub podejmowanie decyzji narażających własnych obywateli na dodatkowe niebezpieczeństwa. Ciężko jest nie odnosić takiego wrażenia, skoro nawet w polskich szkołach podoficerskich uczy się, że dobry dowódca krzyczy na polu bitwy za mną, a nie naprzód. Ale najwyraźniej nasi rządzący mają momentami w tej kwestii odmienne zdanie, kończąc inne szkoły, i odnoszę nieodparte wrażenie, iż bez mrugnięcia okiem wystawiają nas na spore ryzyko jako obywateli, a ciągłymi bzdurnymi i mało istotnymi sporami międzypartyjnymi, z których z pewnością na Kremlu mają powody do radości, sukcesywnie wpychają nas w grząskie bagno lub, mówiąc bardziej dosadnie, małymi krokami wciągają nas w sam środek konfliktu, a sami bezpiecznie przygotowują sobie miejsca w okopach lub bunkrach. Przepraszam za te porównania, ale chyba najlepiej obrazują, z czym się mierzymy. Bo mnie zaczyna przerażać sam Putin niż głupota i kłótliwość naszych elit politycznych. Tym bardziej, że jaskrawym przykładem tego z ostatnich dni, iż władza bardzo często ma nas, czyli polskie społeczeństwo, za idiotów, okazała się być sytuacja związana z wicepremierem i zarazem szefem MON, panem Mariuszem Błaszczakiem, który odniósł się na zeszłotygodniowej konferencji prasowej do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył on m.in., że ustalenia kontroli wskazują, iż procedury i mechanizmy reagowania zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Dowódcą tym jest generał broni Tomasz Piotrowski. Pan Błaszczak po wygłoszeniu oświadczenia nie raczył nawet odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, m.in. dotyczącymi tego, kiedy dowiedział się o tym, że pod Bydgoszczą spadła rakieta. A na dodatek wiele osób w Polsce odniosło nieodparte wrażenie, że było to właśnie unikanie odpowiedzialności w obliczu piętrzących się problemów i szukanie kozła ofiarnego w szeregach wojska. Na domiar złego wszystko wskazuje na to, że praktycznie nasz system przeciwrakietowy nie istnieje, bo działając na przestarzałych urządzeniach tego typu, Polska nie dość, że nie podjęła próby zestrzelenia owego pocisku, to jeszcze nasi rządzący, począwszy od szefa MON, a skończywszy na premierze, skompromitowali się w oczach nas Polaków i międzynarodowej opinii publicznej, gubiąc się w wersjach, kto i kogo nie poinformował o tym fakcie. Bezsprzecznie polską przestrzeń powietrzną naruszył wrogi pocisk rakietowy, który przeleciał prawie pół naszego kraju i nie dość, że nikt go nie zestrzelił, to jeszcze był problem z jego odnalezieniem i z wydaniem jakiejś oficjalnej noty dyplomatycznej skierowanej do potencjalnie wrogiego nam państwa odpowiedzialnego za ten incydent. Dlatego w obecnej sytuacji, przy takich wtopach jak sprawa tej nieszczęsnej rosyjskiej rakiety, co niby nikt o niej nie wiedział, a wszyscy wiedzieli, ale zapomnieli nam powiedzieć, chwała Bogu, że nie miała ona w sobie naprawdę niebezpiecznej zawartości. Bo okazuje się, że nasze władze, w teorii nas chroniące, tak dobrze działają i zabezpieczają nasze niebo oraz wszystkie dowody, że okoliczni mieszkańcy ponoć nadal odnajdują elementy rosyjskiej rakiety w lesie, pomimo wcześniejszych działań podjętych przez wyspecjalizowane służby. W takiej więc sytuacji zdecydowanie nasi rządzący ze wszystkich ugrupowań politycznych powinni wreszcie puknąć się i to mocno w głowę, zakasać rękawy i wziąć się do roboty we wspólnym interesie obrony naszego kraju przed coraz poważniejszymi zagrożeniami. Tym bardziej, że wbrew pozorom potencjalnych wrogów mamy wielu. Zarówno z tytułu prania mózgów zwykłym Rosjanom, które robi ich telewizja państwowa, oraz nieodstająca w tej dziedzinie sąsiadująca z nami Białoruś.
gdzie rządzący reżim zdecydowanie nie należy do przychylnych naszemu państwu. Praktycznie cała Polska nienawidzi Rosji i Rosjan. Do polskiej niewoli dostało się 130 000 czerwonoarmistów. W ciągu roku w waszej niewoli zginęło 60 000 czerwonoarmistów. No co wrogowie, kwiczycie? Białoruś jest teraz państwem nuklearnym. Może odpowiedzieć taktyczną bronią jądrową. Będzie się topić Warszawa i zatonie Wilno. Pomijając te nieco przerażające i zarazem smutne dla nas wątki, nie ulega oczywiście wątpliwości, że już od czasów Sobieskiego my Polacy wiele razy w naszej historii okazywaliśmy pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie, choć niekoniecznie nam się za to w odpowiedni sposób rewanżowano. I pomimo trudnej, wręcz bolesnej historii, to jako współczesne społeczeństwo potrafiliśmy wykazać się ogromną wręcz empatią, wspierając Ukrainę i jej obywateli na tyle, na ile było i jest to możliwe, widząc ogrom krzywd dotykających sąsiedni kraj. Ale z pewnością ta okazana gościnność oraz wsparcie gospodarczo-militarne nie powinno stanowić zagrożenia dla naszego własnego bezpieczeństwa. Tym bardziej, że patrząc z drugiej strony, mam szczere obawy co do tego, że gdyby sytuacja uległa diametralnej zmianie i to nas spotkało nieszczęście związane z rosyjskim atakiem, to wówczas nie do końca jestem przekonany, choć bardzo chciałbym w to wierzyć, iż nasi wschodni sąsiedzi zachowaliby się w stosunku do nas Polaków z takim oddaniem sprawie, jak my zrobiliśmy to dla nich. Ale wiecie, mamy tu i teraz i tego się trzymajmy. Dlatego tym bardziej ciarki na plecach wywoływały i wywołują u wielu z nas informacje jak ta, którą pod koniec zeszłego roku wygłosił, ostrzegając Polskę i państwa sojuszu NATO, amerykański senator Mark Rubio z Komisji do Spraw Wywiadu, stwierdzając, że Putin może w każdej chwili wydać rozkaz zaatakowania Polski i zniszczenia węzłów transportowych, którymi dostarczana jest na Ukrainę broń. Wspomniał on również o tym, że zarówno obecny, jak i byli polscy prezydenci widzą zagrożenie oraz mają świadomość, że w Polsce także mogą pojawić się rosyjskie zielone ludziki, ale starają się mówić jednym głosem, aby nie dać się zastraszyć. No, oby faktycznie tak było. Nie jest tajemnicą, że eksperci wojskowi bądź wszelkiej maści analitycy wciąż starają się chłodno oceniać agresywną politykę kremlowskich władz, nie chcąc jeszcze mówić o ewentualnym poważnym zagrożeniu globalnym jako III wojnie światowej. Ale obawy przed tą eskalacją konfliktu istnieją od dawna. Zresztą dość wyraźnie zakomunikował to prezydent Joe Biden, stwierdzając, że skoro Amerykanie i ich natowscy sojusznicy wysyłają na Ukrainę sprzęt bojowy, samoloty, szkoląc pilotów oraz załogi czołgów, o czymś to świadczy. Nie oszukujmy się, to jest III wojna światowa, stwierdził w jednym z wygłaszanych przez siebie przemówień. Zapewne również z tego powodu siły NATO nie kwapią się do bezpośredniej interwencji na Ukrainie. Najwyraźniej ryzyko konfrontacji z Rosją byłoby wówczas zbyt duże. Ale co jeśli faktycznie komuś puszczą nerwy, niczym rosyjskim propagandystom i do tego dojdzie? Taka wojna światowa mogłaby być wprawdzie prowadzona konwencjonalnie, czyli bez użycia broni jądrowej. Istnieje jednak duże niebezpieczeństwo, że w przypadku ewidentnej klęski Rosji Putin lub jego najbliżsi współpracownicy mogliby zdecydować się na użycie taktycznej broni jądrowej i zrzucić pociski na kluczowe węzły komunikacyjne oraz bazy szkoleniowe na terenie Polski lub innych zaangażowanych krajów, jak sugerował kiedyś kremlowski propagandysta Sołowiow. Chcą Polacy być następni? Oni nie są Ukraińcami. Nie będziemy ich traktować jak braci. Zniszczymy do cholery wszystkie polskie miasta. Sprawa wydaje się być tym bardziej poważna, że po rozmieszczeniu przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi, jakie ma nastąpić według Putina do czerwca 2023 roku, rodzi się pytanie, czy w razie ograniczonego ataku atomowego Moskwy Ameryka przyjdzie nam na odsiecz, ryzykując swoim bezpieczeństwem. Szczególnie iż niepokojącym wydaje się być stwierdzenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Mikołaja Patruszewa, określanego mianem zatwardziałego wroga Zachodu i Polski, o którym zresztą jakiś czas temu robiłem obszerniejszy materiał, który oświadczył, że w przypadku gdy egzystencja Rosji będzie zagrożona, wówczas Rosja może zniszczyć każdego przeciwnika, także USA, więc zasadniczo tym bardziej Polskę. Tak, dla ludzkości to będzie globalna katastrofa. Dla świata to będzie globalna katastrofa. Ale ja jako obywatel Rosji i głowa państwa rosyjskiego chcę zadać takie pytanie.
A po co nam świat, jeśli w nim nie będzie Rosji? Za sprawą rozmieszczenia na Białorusi pocisków średniego zasięgu Iskander, mogących przenosić taktyczne głowice jądrowe i mających zasięg 500 km, czyli bez problemu dosięgających terytorium Polski i krajów bałtyckich, pojawiło się niezmiernie ważne pytanie. Czy w razie ograniczonego rosyjskiego ataku Amerykanie byliby gotowi umierać za nasz, czy też inne kraje? Pytanie to wydaje się być tym bardziej istotne, że w Europie Stany Zjednoczone według szacunków mają zaledwie 100 bomb z ładunkiem atomowym rozmieszczonych w Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech i Turcji. W przeciwieństwie do Kremla, który pomimo pozornego ograniczenia tego typu broni nadal posiada jej naprawdę ogromne zasoby. Wprawdzie rozstrzygnięcie, jaka będzie reakcja Ameryki na ewentualny ruch Rosji, jest niczym wróżenie z fusów, to jednak w teorii zachodni sojusznicy prawdopodobnie także w nieco inny sposób zareagowaliby na użycie na terytorium NATO tzw. taktycznej broni jądrowej o stosunkowo małej lub średniej sile rażenia, niż w przypadku ataku z wykorzystaniem strategicznych głowic jądrowych o zdecydowanie większym potencjale rażenia. Czy jednak to możliwe, że Putin posunąłby się aż tak daleko? Niektórzy eksperci uważają, że jego dotychczasowe groźby użycia broni nuklearnej to blef. Inni natomiast sądzą, że były agent KGB może doprowadzić do nuklearnego Armagedonu. Chociaż doskonale zdaje sobie sprawę również z tego, że dzień, w którym sięgnąłby po broń jądrową, byłby najprawdopodobniej ostatnim w jego życiu. Niektórzy historycy przypominają analogię do II wojny światowej, zwłaszcza w odniesieniu do działań Putina, piszącego od lat na nowo historię po rosyjsku i powielającego najgorsze wręcz hitlerowskie i stalinowskie wzorce. Wiece ludowe, niczym za Hitlera bądź Stalina, wszechobecna propaganda szkalująca Polskę, są bliźniaczo podobnymi zachowaniami, które Putin realizował i realizuje. Natomiast atak na Ukrainę jest niczym inwazja stalinowskiej Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Należy przy tym wszystkim także przypomnieć, że Hitler w 1938 roku prowadził politykę rewizji postanowień pokoju wersalskiego, a Putin w podobny sposób próbuje odwracać konsekwencje rozpadu ZSRR i poszerzenie sojuszu natowskiego. Wprawdzie, jak stwierdził w styczniu 2023 roku John Kirby, czyli rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, to Stany Zjednoczone nie zaobserwowały absolutnie żadnych oznak, by Putin miał zamiar uderzyć w terytorium NATO. Każdy naród najlepiej jak potrafi stara się wspierać Ukrainę, powiedział, ale również ma suwerenne obowiązki wobec swoich obywateli. Trafnie powiedziane i oby się nasi rządzący właśnie tego trzymali. Dodał on również, iż jeśli chodzi o same Stany Zjednoczone, to władze amerykańskie mają wystarczający potencjał militarny, wolę, wiedzę, liczbę żołnierzy i zasoby, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające z artykułu 5 wobec sojuszników z NATO. Zatem, co całkowicie zrozumiałe, obawa przed zagrożeniem ze strony Rosji nie jest czymś nowym i niespodziewanym dla naszego kraju. Nie tylko pod względem historycznym, więc sama przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tylko potwierdzeniem tego, iż już przed laty, zdając sobie sprawę z czyhających na naszą suwerenność zagrożeń, podjęto niezmiernie ważną decyzję o przystąpieniu do NATO. Musimy również mieć świadomość, że w towarzyszącym wielu Polakom strachu przed agresją Kremla nie jesteśmy bynajmniej osamotnieni, bo podobne emocje targają Szwedami lub Finami. Podsumowując dzisiejszy materiał, muszę Wam również wspomnieć, iż jak się okazuje według najnowszego sondażu przeprowadzonego dla RMFFM i Gazety Prawnej, większość Polaków nie spodziewa się, że Putin zaatakuje nasz kraj. Respondenci w tym roku mieli odpowiedzieć, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: moim zdaniem Władimir Putin będzie chciał zaatakować Polskę. I choć odpowiedzi są raczej na nie, to niekoniecznie napawają wielkim optymizmem. Oczywiście zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że mogą zaistnieć okoliczności, które Rosja może uznać za powód do eskalacji działań lub odwetu na Polsce lub jej sojusznikach. I kiedy grozicie Rosji kolejnymi sankcjami, wsadźcie sobie je w tyłek. Zwincie w trąbkę i wsadźcie. Ale wówczas trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja i czy doprowadzi to do globalnego konfliktu. Lecz tu również muszę Was nieco uspokoić, bo jak stwierdził na początku tego roku generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, konflikt na Ukrainie nie będzie eskalował z uwagi na to, że Rosja nie ma już w posiadaniu takiego potencjału, który pozwoliłby jej rozpocząć kolejną awanturę militarną z kimkolwiek innym.
Dlatego zagrożenie III wojną światową nie istnieje. I tego, moi drodzy, się trzymajmy. A jak wam ktoś powie, żebyście nie spinali, to ze stoickim spokojem odpowiedzcie, że tylko głupi się nie boją. Tyle na dziś. Serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!